Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj podsumowanie tygodnia, choć przewodnim tematem i, że tak powiem, rzuciłem na pierwszy ogień 100 dni rządów Tuska, 100 konkretów, które nie zostały zrealizowane. I teraz tak. Na początku uprzedzę tu wszystkich hejterów, że bronię Tuska i tak dalej. Nie mam zamiaru jego bronić, czy rządu bronić. Ja tutaj chcę wyrazić swoje zdanie, swoją opinię na ten temat i powiem tak, jak długo żyję, nie przypominam sobie ani rządu, ani polityka, który w 100% dotrzymał słowa, dotrzymał swoich obietnic. Trzeba być wyjątkowo naiwnym, łatwowiernym, żeby po prostu uwierzyć w zapewnienia i obietnice jakiegokolwiek polityka z prawej, lewej strony czy ze środka. Faktem jest, i to niezaprzeczalnym, i to nie podlega też dyskusji, że z tych 100 konkretów na 100 dni 9 zostało zrealizowanych, 44 jest w fazie wstępnej lub częściowej realizacji i 47 obietnic jest niezrealizowanych. Tylko ja osobiście porównałbym to wszystko może w ten sposób. Przejmujesz zrujnowany dom od bandy Meneli, która doprowadziła go do syfu na poziomie astrachińskim. Nie da się, tak naprawdę, no nie oszukujmy się, ale nie da się w 100 dni na miejscu obskurnej rudery postawić pięknego nowego apartamentowca. Gruz trzeba wywieźć, ziemię odkazić, lumpów skazać. Trzeba zacząć od podstaw i no tutaj no, nie ma co się, moi drodzy, czarować. No, weźmy to tak, na to wszystko spójrzmy realnie. Przetrwaliśmy 8 lat nierządów mafii PiS. Przez 9 lat musimy znosić Dudę. A po 100 dniach od rządu Tuska, koalicji 15 października, no nagle, nie wiem, ludzie oczekują błyskawicznego posprzątania burdelu, który po sobie pozostawił PiS i ta jego cała banda Hunów. Kaczyński nazwał obóz władzy królami kłamstwa. Według niego zrealizowano tylko 10 konkretów, no więc drogi wodzu Jareczku, nasz Zbawicielu, uprzejmie donoszę, że zrealizowano najważniejszy konkret, czyli odsunięcie was od koryta. Na resztę można spokojnie, wydaje mi się, poczekać. I przypominam, że rok, 2 czy 5 lat temu dalibyśmy się pokroić za taki rząd, jaki mamy teraz i mogliśmy o tym tylko pomarzyć. Od 100 dni żyjemy wreszcie w miarę w normalnym kraju, a w niektórym widzom już, niektórym się już po prostu w dupach poprzewracało. Może, nawet nie może, ale jeszcze nie jest idealnie, ale jest 100 razy lepiej niż było. I oczywiście nie dla tych, co są za PiS-em. I tutaj chciałbym też no, przypomnieć drogim pisowcom i tej całej grupie zwolenników PiS, bo z pewnością umyka im no, kilka ważnych kwestii. Gdyby Tusk rządził samodzielnie, można byłoby go rozliczać za te 100 konkretów 100 dni. No ale nie rządzi samodzielnie. Rząd koalicji 15 października.
I tutaj tak, po pierwsze, najważniejsze, złodziejstwo PiS odsunięte od władzy. Pieniądze europejskie odblokowane dla Polski i Polaków. Podwyżki dla nauczycieli obiecane są, podwyżki w sferze budżetowej obiecane są. 800 plus wypłacane jest, mieli zabrać. Waloryzacja emerytur, 13 i 14 jest, mieli zabrać. Tutaj jestem za tym, że mogli to zabrać. Niezależna prokuratura powoli jest. Rozliczane złodziejstwa PiS zaczęło się. Szczujnia TV PiS zlikwidowana. In vitro jest, tabletka dzień po jest, ochrona okołopłodowa jest, rozbudowa polskiej armii i wzmacnianie sojuszy jest, porządkowanie polskich sądów powoli jest, usuwanie tłustych kotów z PiS spółek jest, gigantyczny pisowski bałagan w rolnictwie powoli, w bólach, ale jest rozwiązywany. Jest jeszcze mnóstwo konkretów, które czekają na swoją kolej. No nie sposób, no tak wiem, Tusk obiecał, ale nie sposób wszystko w 100 dni zrobić. I tak powiedziałem, trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby we wszystkie słowa, obietnice jakiegokolwiek polityka wierzyć. No, trzeba mieć nie po kolei w głowie. Niech mi ktoś pokaże rząd, który zrobił więcej przy takim zniszczeniu Polski przez PiS. Przy Dudzie, który chroni kryminalistów w pałacu, kryminalistów, prokuratorów i sędziów. Niestety tutaj trzeba zacząć sprzątać od podstaw. I jeszcze też chciałbym przypomnieć wam, drodzy krytykanci tych niezrealizowanych obietnic. Chciałbym wam przypomnieć kilka obietnic PiS-u, który nie tylko w 100 dni, ale przez 8 lat ich nie zrealizował. A mógł. Skoro PiS taki był super, no, dotrzymywał słowa, ale powiem wam, że ja osobiście śmiem w to wątpić. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, 1000 hal sportowych w 5-7 lat, 3 miliony mieszkań, 1 milion elektryków, 500 milionów posadzonych drzew, prom, rządowa fabryka maseczek, 100 mostów, 100 obwodnic. No i wszystko to w najnowszej, niewykrywalnej technologii widocznej dla oka. Może dlatego pisowcy tego nie widzą i tego nie krytykują, ale polećmy dalej. Skoro mówimy o konkretach, co ze stępką, co z wrakiem, co z elektrycznymi autami, co z reparacjami, co z Luxtorpedą, co z filmami hollywoodzkimi, co ze 100 obwodnicami, co z PKS-ami, z mostami, co z 8 tysięcy kilometrów dróg. Może mi, drodzy pisowcy, powiecie, po których morzach i oceanach teraz pływają promy wybudowane w polskich stoczniach, bo już pewnie się nie mieszczą na Bałtyku. No te miliony polskich elektrycznych aut śmiga po tysiącach dopiero co wybudowanych przez PiS superdrogach. Zaczyna brakować miejsca, by sadzić kolejne miliony drzew. Miliony tanich mieszkań rosły jak grzyby po deszczu. No, Polacy nie musieli się za PiS-u martwić o węgiel, gaz, energię elektryczną i to dzięki wspaniałemu rządowi. No, mieliśmy tego pod dostatkiem, a do tego tak wszystko tanie, że ceny były ledwo niezauważalne. Krótko mówiąc, za rządu PiS cały świat zazdrościł nam tego dobrobytu, luksusu, jaki zapewniał swoim obywatelom nasz miłościwie panujący naczelnik Polski Jarosław i jego wspaniały rząd. A tak na poważnie, moi drodzy pisowcy,
Jeśli chcecie kogokolwiek rozliczać, zacznijcie rozliczać swoich idoli, swoich przedstawicieli, bo naprawdę jest z czego ich rozliczać. Także, jak to mówi przysłowie, drzazgę wokół sąsiada, belki u siebie nie zauważysz. Ale dobra, powiem wam tak, jeśli chodzi o te 100 dni, na pewno nie ma tutaj, no, Tusk i jego rząd się czym pochwalić. Za dużo naobiecali, ale jak powiedziałem, no trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby wierzyć w wierzyć we wszystkie słowa polityków, bez względu na to, jakiej opcji politycznej są, bo nie znam polityka czy partii, która dotrzymała w 100% swoich obietnic wyborczych. Jeszcze krótko na temat tego 5% VAT-u, o którym też tak głośno, że rząd Tuska podwyższył VAT. Nie, rząd Tuska nie podwyższył VAT-u, tylko przywrócił VAT, który był. Dwutygodniowy rząd, który był na siłę upchany przez Dudę, przedłużył VAT 0% o 3 miesiące. Teraz krytykują Tuska i to jest prawdziwe kurestwo za przeproszeniem. Bo w pisowskim budżecie nawet nie było o dalszym przedłużaniu tego VAT-u. Ale tak na logikę patrząc, pewnie według pisowców lepiej zadłużyć Polskę na kolejne miliardy niż utrzymać stabilność finansów publicznych kraju. Wszak to nie PiS będzie płacił odsetki, tylko kolejne pokolenia, które 500+ rozdawane z pożyczonych pieniędzy będą musiały spłacać. Także tutaj nie chcę nawet dyskutować na ten temat, bo VAT po prostu zostanie przywrócony i to wszystko, koniec, kropka. To było obniżone na czas inflacji. Jak zadaliśmy pytanie o panią Rosjankę, która startowała z list Konfederacji, to ja dowiedziałem się, że to jest świetna osoba, że ja nie powinienem zadawać pytań. Ona jest... A ja powiedziałem coś więcej? Nie. Wtedy zadaliśmy dość ciekawe pytanie. Siedząc, zaczęliśmy rozmawiać na temat Polski, tak jakby współpracy z Rosją. I zadaliśmy pytanie, ale jakby był taki konflikt Rosja-Polska i w tych, co ty wydumanych swoich rzeczach, Rosja by zabierała stanowiska, że cię popiera, a Polska była, kogo byś po Rosję? Słowo, on to powiedział przy nas wszystkich. Dla mnie nie ma miejsca w takim towarzystwie. Nie istnieje. Choćbym słuchał wcześniej, oczywiście to były te różne akcje przeciwko nam, że z Rosjanami i tak dalej. Ja w to nigdy nie wierzyłem, ale jak usłyszałem to, co mówi Korwin przy wszystkim, jednocześnie broniąc panią, która ewidentnie nie powinna być na tych listach i broniąc Krymu, zajęcia Krymu i tak dalej, bo tego nie ukrywa, ja osobiście zostałem inaczej wychowany. Ja kocham swój kraj, tu się czuję świetnie, uwielbiam Europę, w ogóle Europę jakoś dalej chętnie jeżdżę, ale tutaj jest świetnie. I jak ja słucham takich bredni, kiedy ktoś opowiada, jeżeli tacy ludzie decydują o państwie, nie mogłem iść z Konfederacji. Teraz, moi drodzy, no trochę o resecie, że tak powiem. No, u pisowców to jest bardzo mocny, taki popularny język. Tuska reset, bla, 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 powiązania z Rosją. No to przypomnijmy kilka faktów. I zacznę oczywiście od PiS-u. Wniosku o KPO nie złożyli i 5 miliardów zaliczki z KPO już przepadło. Wnioski na zbrojeniówkę nie złożyli albo zrobili to źle. Zielony Ład forsowali jako swój program. Zalali polski rynek zbożem spoza Unii Europejskiej. O wszystko drą mordy. Program PiS to plan Putina. Inaczej tego wyjaśnić się po prostu nie da. Oni są już tak głupi, że realizują ten plan z własnej woli. Putin nie musi się nawet specjalnie starać. Tutaj jako ciekawostkę, no, tych jegomości
tych jegomości, no nie muszę wam przedstawiać. Jedne z dwóch największych kanali, jakie nosiła polska ziemia. Bynajmniej tak jest w mojej opinii. Ale jako ciekawostkę wam powiem, rok po wygranych przez PiS wyborach Matecki zostaje zatrzymany przez patrol policji w Szczecinie na ulicy Krzywoustego. Gonił kogoś, ma ze sobą broń, sprawia, ląduje w prokuraturze, zostaje umorzona, a Matecki zostaje żołnierzem Ziobry. To jest taka stara, stalinowska metoda doboru funkcjonariuszy reżimu. Wyciągasz delikwenta z szamba, myjesz, wiążesz krawat, a kwity na niego chowasz do sejfu i jest już twój. Gotów na większe kurestwa. No, klasyka, złamany zawsze najwierniejszy. Ale żeby nie było wątpliwości, wrzucę wam filmik, w którym Matecki zachęca, ten wielki patriota, wielki, nie wiem, bojownik o polskość, zachęca do korzystania z serwerów stron rosyjskich. Popatrzcie, posłuchajcie. Warto, żeby ludzie mieli do tego dostęp. Dlatego zapraszam was wszystkich na mój profil Prawicowy Internet na VK, do zakładania tam kont. Co nie mogę napisać na Facebooku, bo wiem, że to zostanie zbanowane, to będę wrzucać właśnie tam. Pozdrawiam serdecznie. Złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. I tak jest dokładnie też u pisowców. Najgłośniej krzyczą, że Tusk to ruska onuca, że reset z Putinem, bla bla bla, wiecie, to wszystko znacie. Ale sami, no, są tak proputinowscy, tak kochają Rosję, że tutaj można by było mnożyć te przykłady. Też nie chcę się tutaj zbytnio rozwodzić, bo już nie jeden filmik o tym zrobiłem, tylko tak dla przypomnienia wrzucę wam fragment z komisji, gdzie jeden z pisowców zaciekle walczy o rosyjskiego obywatela. No, przypadek? Ocencie sami. Pan bardzo często interweniował w sprawie obywateli rosyjskich. Między innymi interweniował pan w sprawie przyznania obywatelom Federacji Rosyjskiej polskiego obywatelstwa. Czy pan zna te nazwiska, które są teraz wyświetlane? Nie pamiętam. Nie pamięta pan? Nie pamięta pan nazwiska Petrow? To biznesmen rosyjski. Zaraz się pan dowie, kim on był. A pan Aleksiej Petrow to jest jego syn. Czy pan wie, że pan Petrow, obywatel rosyjski, zmienił nazwisko na Pietrosz Siergiusz, a pan interweniował w sprawie obywatelstwa? Z tego co pamiętam, to chyba firma zwróciła się, a szczegółów nie pamiętam. To była firma ResBTC, w której był współdziałowcem? Nie pamiętam. Nie był potrzebny do zbioru borówki, nie był potrzebny do zbioru truskawek. Ale był potrzebny do czegoś innego. Szanowni Państwo, w tej chwili puszczamy fragment artykułu, który ukazał się na Litwie, dotyczący tego, jak Rosjanie objęci sankcjami uciekali z kapitału. I tutaj pan Sergiusz Pietrow, tutaj jest po prawej stronie już to dokładnie opisana cała ta historia. Pan Sergiusz Pietrow, obywatel rosyjski, który podlega sankcjom rosyjskim, dokonuje zmiany obywatelstwa, a następnie przepisuje ten majątek na syna, wobec którego też pan interweniował w ambasadzie Polski w Moskwie w celu przyznania temu synowi obywatelstwa polskiego. I tutaj następują różnego rodzaju zmiany prawne i w sprawie tych innych osób, obywateli Rosji, którym też pan interweniuje. I chciałbym zapytać, czy pan miał świadomość tego, co pan robi? Nie pamiętam, nie miałem świadomości, natomiast tam chyba wpłynęło pismo z firmy i jako poseł mogłem
Ile zarabia poseł, panie pośle? Kolejna sprawa, oczywiście tutaj Bochenek straszy sądem i tak dalej, ale no, na straszeniu się kończy. O czym mówię? Bochenek, Pogodynek zamawiał u Wawrzyka młodych, silnych Filipińczyków do pracy w gospodarstwie. Jeden telefon i do Bochenka jedzie transport z robotnikami. No, prywatne państwo PiS. I powiem wam, że no, niby tacy wielcy patrioci z gębami pełnych ojczyźnianych, biało-czerwonych frazesów, a ludzi do pracy to sobie z Azji importowali. No nieprawdaż tutaj, panie Obajtek, panie Bochenek. Na koniec jeszcze się okaże, że pomocnik piekarza Fogiel piekł chleb z ukraińskiego zboża. I powiem wam, że tego się właśnie sukinsyny boją. Boją się prawdy i dlatego tak kąsają, choć już ledwie zipią, ale kąsają. I kąsać będą do końca, bo im głębiej w las, tym ciemniej, jak to się mówi. W tym przypadku im głębiej w las, tym jaśniej. Pan minister Wawrzyk też wskazywał, że na przykład pan Rafał Bochenek dzwonił, żeby do jakiegoś jego czy jego rodzinnego gospodarstwa byli pracownicy ściągnięci. Więc jak to się skończyło? Czy może pan wie, jak to się skończyło finalnie? Znaczy, chyba się skończyło tak, że ci pracownicy przyjechali. Kolejny temat, moi drodzy. Tutaj też o tym jegomościu dość króciutko. Trzeba być głuchym, ślepym i posiadać mocno ograniczone zdolności poznawcze, aby po ujawnieniu taśm Obajtka mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak bardzo zdegenerowany układ władzy stworzył Kaczyński. Z jednej strony zawłaszczano państwo, żeby, cytat, nasi ludzie kurwa zapierdalali, a z drugiej strony budowano system, w którym każdy na każdego zbierał haki, by tych haków w końcu na smycze powiązać. Ten układ Kaczyńskiego PiS-u był tak zdegenerowany, to były struktury mafijne, tam jeden na drugiego musiał coś mieć, jeden na drugiego za plecami szczół, kombinował, ale nie, najważniejsze, że teraz 100 obietnic Tuska, ale to, co się działo za tych nierządów, tej mafii, to już jakoś przestaje wszystkich w koło interesować, ale kuźwa nie mnie. Ja właśnie, tym bardziej, że teraz to coraz bardziej wychodzi i będzie o czym mówić, o czym rozmawiać. Oczywiście bieżące tematy też będę wrzucał, ale posłuchajcie fragmentu taśmy właśnie Obajtka Brudnej Pały. Prawo jest spokojnie, wiesz. Teraz tak. Poszedł tu się. Daj tu do kurwa. Słuchaj, myślę, że zaopiniowałem. Odbić się. Co z tego, że myślę, że stanowisko, jak to będzie ciąglanie do resztą błędu. Przyjdzie do nas na to, co jego mówimy, za 3 miesiące będzie miała apel w stanie 30% więcej, ale to 40%. My o nią zadbamy. Super, ja 100%. My o nią zadbamy i my tu słowa dotrzymamy. Słuchaj. To nie jest kwestia, tak samo ojca, tylko że on poszedł dzieciom. Tak. A z drugiej strony ja miałem dla niego propozycję wtedy w spółce, ale on nie chciał, bo ktoś mu herezji nagadał o kontraktach, głupi ale bez sensu. Nawet ja zacząłem sprawdzać swój, bo ja na samym warunkach, jakie że do emerytalnego się nie wlicza. No, ale wiesz coś powiem, ale on nie wykluczono, że będzie chciał wrócić do tematu. Właśnie i w kontekście ewentualnie zarządu jakiegoś. No dobrze, może go dobrze, no to powiedz mi, kiedy wtedy chciał wrócić do tematu. Dobra, no to ja myślę, że to jest kwestia, bo wiesz dlaczego on po prostu obiecał.
No dobra, bo on obiecał Wieśkowi Mosińskiemu, że on tam skończy pewne rzeczy. No dobrze. I wiesz, i on kurde, tak tam, wiesz jak to jest, on obiecał, że skończy, dokończy, zostało mu tam chyba jeszcze miesiąc czy dwa, żeby skończyć na pewne rzeczy. Więc a z tym, tak jak mówiłem, ja jeszcze dzisiaj z babą Seru rozmawiam, czy będziesz się swoje. Czy może nie chodzimy krzywdy, no? I to najważniejsze, że musimy zbierać przyrodę. I będzie się rozwija, zadbamy o nią, nie się, bo o nią zadbamy. Ja też będę robił pewną reorganizację, będę tworzył pewne działy, zmieniał, zrobił ten siup. A będzie z wewnątrz, więc to jest zupełnie co innego, przyjacielu. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Przyjacielu, uważa, że te s***y kradły i jeszcze stanowiska załatwiały. A my przynajmniej nie kradniemy, więc staramy się zrobić, żeby nasi ludzie k***ali, bo przyjdą chude lata, że będziemy musieli wszyscy przetrwać. Dobra, kolejny temat. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że naprawdę szczerze żygać mi się chce, jak widzę wpisy pisowców, że już 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Plują, obrażają, pomyje wylewają na tą jakże złą, straszną Unię. Ale pensyjki w euro, no piersi wyciągają łapy. I tutaj powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że dostaną łomot, bo tak naprawdę mam już dość wstydu, który mi i chyba nie tylko mi tam przynoszą. A do czego piję? Otóż, moi kochani, skazany prawomocnym wyrokiem za czyn chuligański Bąkiewicz założył partię polityczną, której celem jest wyjście Polski z Unii. Równocześnie zapowiada, że jej członkowie wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy tylko ja widzę tu pewną niekonsekwencję? No, powiem wam, że z takim liderem może im się udać. Naprawdę idiotyzmów ci u nas pod dostatkiem. Także Bąkiewicz sobie założył partyjkę, zostaje prezesem tej partii, będzie się nazywała Niepodległość. Jej głównym postulatem jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. I tak powiedziałem, jednocześnie będzie startował do Parlamentu Europejskiego. No, nie śmieje się w cyrku ten, kto mieszka w Polsce. Drogi faszysto Bąkiewiczu, po pierwsze, zmień sobie nazwę na Krużganek Oświaty, od razu będzie wiadomo, kto za tym stoi, a po wtóre, sam się wyprowadź w objęcia Putina, a Polskę i Polaków to ty zostaw w spokoju. Przegrałeś w wyborach parlamentarnych, przegrasz i w tych. Polacy takich jak ty po prostu nie chcą, a te twoje puste słowa przepełnione patriotyzmem to niczym ktoś by napchał gówna na łąkę z kwiatkami. Takie jest moje zdanie i myślę, że więcej na ten temat nie ma sensu się wypowiadać, bo ten człowiek po prostu nie jest tego wart. Moi drodzy, materiału mam o wiele więcej, no ale nie chcę przedłużać tego dzisiejszego materiału, także rozbiję to jeszcze na inne filmiki, no, także mamy dużo do omawiania. Ja dzisiaj będę kończył powoli, także no jak mówiłem, nie chcę za dużo tych informacji tego w tym filmiku wrzucać. Co najciekawsze, prośba do was, piszcie, jak wy oceniacie te 100 dni rządów Tuska, jak wy to widzicie, no i oczywiście, jak możecie, odnieście się do reszty tych krótszych tematów tego dzisiejszego podsumowania tygodnia. Ja jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i tobie, drogi kolego Jerzy Białas 7758, bo chociaż
no chociaż tak mogę Ci podziękować za te Twoje wpłaty, datki, no po prostu wymieniając Cię w filmikach moich i osobiście dziękując, bo naprawdę nie wiem co powiedzieć. Jest to no, cholernie miłe i jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję za to. Co nie znaczy, że umniejszam też każdy wpis każdego z Was tutaj, bo każdy komentarz, każda subskrypcja, wszystko, co na tym kanale robicie, moi drodzy, przyczynia się do tego, że ten kanał się rozwija. Jest nas coraz więcej, jeszcze trochę i będzie 10 000. Powiem Wam, że nawet nie marzyłem o takiej liczbie na tym kanale, bo jak wszyscy wiecie, content jest no, cholernie ciężki i ile jest ludzi, tyle jest zdań, każdy ma swoją wizję, każdy patrzy na daną sprawę inaczej, ma swoje własne zdanie. Także powiedziałem, ja się nie spodziewałem, w życiu się nie spodziewałem, że aż tylu będę miał subskrybentów, za co Wam wszystkim bez wyjątku bardzo dziękuję, za Wasze udzielanie się na tym kanale, za udostępnianie tych moich materiałów. Naprawdę wszystkim bardzo dziękuję. Bez Was by mnie tu nie było, także miłej reszty niedzieli, piszcie, komentujcie. Ja się postaram w tygodniu zrobić następne materiały. To tak jak powiedziałem, zależy wszystko od tego, na ile mi czas pozwala i moja praca. Także tyle, dzięki i do zobaczenia jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Panie premierze, a nie, gdzieś indziej. mam pytanie do pana. A, tutaj, proszę bardzo. I mam pytanie. Zna pan się na polityce, na biznesie i miałbym takie pytanie. Polacy byliby panu bardzo wdzięczni za udzielenie konkretnej rady, jak to zrobić. Mianowicie, co zrobić, pytanie brzmi, co zrobić, żeby kupić tanio atrakcyjną działkę od księdza i drogo ją sprzedać. To jest jedno. Mam drugi jeszcze temat. Przed wyborami prezydenta Warszawy był pan w Lubartowie. Przed ratuszem były występy, autokary przyjechały, było wesoło. No ale z pana ust poszedł taki tekst, że z naszej strony Patryk Jaki, a z drugiej strony byle jaki. A jak się okazało, to ten byle jaki naszego człowieka znokautował w pierwszej rundzie w wyborach. No tak wyszło. Mam jeszcze jedną kwestię. Mam znajomych, którzy mieszkają od lat w Szwecji, nasi rodacy. Przyjeżdżają raz lub 2 razy w roku do Polski i pytali mnie teraz właśnie przy Nowym Roku, prawda, na spotkaniu, czy wiem coś na ten temat, kiedy będzie wodowany ten prom, który pan przed lata obiecał, którego stępkę pan przybijał. A ja im mówię, ja znam odpowiedź. Niedługo. Wiem kiedy to będzie. Na świętego Dygdy, co go nie ma nigdy. Bo ta stępka po prostu została chyba już dawno złomowana. Dziękuję. Już odpowiadam.